Jesteśmy w tym legendarnym miejscu. Kamień jest właśnie za mną, metr ode mnie. Jest Tomasz. Ja. In en tanker. Ja, selvfølgelig. Jeg sier det. Jag mistet vägen dit. Du vet, du håller på. To co widzę po tej stronie, lepiej nie patrzeć w dół, bo tu jest przepaść kilkaset metrów. To tam nie problem, po prostu się ześliznąć. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, jakby ktoś się pośliznął chodząc na tym. Szczerze mówiąc, nie jest to dla każdego. A przepraszam, że tak się spytam, dlaczego wy nie z przodu, tylko z tyłu? O, i trzeba się piąć do góry. No ale głównie łysa skała. Nas poprosił, żebyśmy zaczekali na Dawida jednak. Okej, men på andra sidan det kommer superproduktion. Dobry, witam wszystkich widzów kanału Tom Cruiser. Jesteśmy oczywiście wiadomo gdzie. Norwegia. Jak owce są na ulicy, to znaczy, że to musi być Norwegia. Taka ciekawostka. Piękne góry, wody, piękna norweska przyroda. Siema, świetnie wyglądasz. Ale nie jedz auta. Nie jedz auta. Jedziemy do miejsca, gdzie rozpoczyna się 5-kilometrowy szlak prowadzący na górę Sierak i do słynnego kamienia, który stał się niemal ikoną Norwegii. Podróż samochodem zajmuje prawie 2,5 godziny i wiedzie przez naprawdę urokliwe i malownicze tereny. W sumie robimy 139 km, ale to właśnie te ostatnie są jak wisienka na torcie, z zapierającymi dech widokami. Tutaj zaczyna się bardzo kręta droga i prowadzi do samej podstawy Lysefjordu. 27 ostrych zakrętów, w tym tunel, a całość w sumie wynosi 29 km. Ale my tymczasem zjeżdżamy tylko kilka zakrętów w dół, aby dostać się na parking przy restauracji Sierak Cafe. Parkowanie do 2 godzin jest tutaj za darmo. A stąd idę dalej na pieszo. Jesteśmy na parkingu, miejsce wyjściowe na Sierak. W końcu piękna pogoda, w końcu możemy zobaczyć cały fiord, ale to zaraz jak tam dojdziemy do tej restauracji, co wczoraj nagrywałem, a zachmurzenie było bardzo duże. Tu na przykład mamy kolegę Tomka, który się przygotowuje, bardzo intensywnie się przygotowuje do... Smaruję się, bo dobrze operuje słońce. A nie chcę, żeby mi się fryzura popsuła. Tak właśnie, fryzura, ważny element tej wycieczki. Tomek, podobnie jak Sierak i taki łysy ten kamień, na który... Na który... Ale to poczekajcie, nie jest dobrze? No jest dobrze. Jest bardzo dobrze, także idziemy.
dzisiaj w ogóle fajne, porządne warunki do nagrywania. Okej, wychodzę z restauracji z tarasu widokowego, z którego rozpościera się wspaniały widok zresztą, którym mogą się delektować wszyscy goście siedzący w restauracji, a teraz stąd się rozpoczyna właśnie szlak do tego słynnego kamienia Sherak, który właśnie dzisiaj jest okazja zobaczyć. Jeden z bardziej turystycznych, może nawet drugi w kolejności po Preikestolen. Jeszcze ostatnie spojrzenie na przepiękną okolicę z restauracją widokową w tle i mogę zaczynać mozolną wspinaczkę, która otwiera 5-kilometrowy szlak do pierwszego z moich 2 dzisiejszych celów. Pierwszym będzie legendarny kamień, a drugim położone 7 km dalej schronisko, w którym planujemy z całą grupą nocowanie. Okej. Wygląda na to, że grubo pod górę trzeba tu wchodzić. Widzę chyba wierzchołek tej góry, ale to jest ładne 200-300 metrów stąd i nachylenie jest dość spore. A całe szczęście wzdłuż tych skał, tej ścieżki wyznaczonej jest łańcuch, którego można się trzymać, oczywiście, który jest po to, żeby się chwycić. Na pewno połowa drogi za mną pod tą górę, ale momentami takie ułatwienie jak schodki kamienne, że nie tylko łańcuchy, ale też schodki kamienne też momentami są, no ale głównie łysa skała i trzeba się piąć do góry. Okej, właśnie minąłem szczyt, najwyższy punkt, idąc od strony tej startowej, tej base camp z tą restauracją. To jest malownicza dolina przede mną, wchodzenie w dół, zresztą możecie to zobaczyć, a po chwili schodkami, widzę tam w oddali ścieżkę kamienną na dole i schodki ułożone pod górę, także myślę, że idę na tą kolejną górkę, co jest przede mną. Tak, wygląda, że stamtąd schodzę, jestem na dole dolinki, a teraz schodami, kładkami tymi drewnianymi w górę. Wygląda na to, że te kładki bardzo tu pomagają, bo jakby są to trochę bagniste tereny, te trawy są bardzo mokre i na pewno suchą stopą można przejść całą tą dolinę dzięki właśnie takim ułatwieniom. Ludzie, no ta górka wydaje się mniejsza, ale jak teraz tak patrzę, to naprawdę mróweczki, ci ludzie tam wysoko to są takie malutcy, takie małe postacie wspinające się na wierzchołek. Na filmie tego pewnie tak dobrze nie będzie widać, ale naprawdę są malutkie, że okej, że faktycznie jest to, wcale nie jest mała górka. Tak, przeszedłem górkę, powiedziałbym a la wierzchołek. Tutaj jest taki trochę płaski teren, mógłbym powiedzieć, i widzę na horyzoncie nawet
100 metrów stąd domek. Jeszcze nie wiem do czego służy, ale zaraz będzie wszystko wiadomo. Wygląda na to, że ten domek to nic innego jak schronienie w sytuacjach ekstremalnych. Być może tylko w czasie ciężkich zim lub gdy trzeba ratować ludzkie życie. Tak wygląda, że jak to w górę. Zejście znów w dół w dolinę i zobaczymy co dalej. Na razie, widzę, tak, faktycznie. Po drugiej stronie jest jeszcze wyższa góra. Proszę bardzo, ta góra co jest za mną jest jeszcze wyższa. Okej. A kamienne schodki, które tam widzę po drugiej stronie. Bardzo dobra imitacja schodek, ścieżki chyba z Machu Picchu. Niesamowite. No dobra, idę na drugą stronę tego właśnie, na tamtą górę, co widać właśnie tam, ale fajny, bardzo malowniczy teren. Widzę, że będzie wymagająca. Przez większą część są łańcuchy rozwieszone, poręczówki na tych płaskich, łysych skałach, na tych połaciach tych skał. Także myślę, że to też wyzwanie, bo widzę ludzie tam bardzo powoli, bardzo ostrożnie wchodzą. Stąd może tak nie widać, ale chociaż spróbuję zrobić zbliżenie, jak oni tam wchodzą, bo naprawdę ciekawie się zapowiada. Okay, let's go. Nie mam wątpliwości, że dzisiejsza pogoda przekonała wiele osób, w tym całe rodziny, aby wybrać się na łono natury, na wspaniałą przygodę z norweskimi górami. Co jakiś czas grupki osób odpoczywają przed lub po odcinkach, które są po prostu bardziej wymagające. Myślę, że jeszcze 100 metrów i osiągnę wierzchołek tego szczytu. Nie wiem, czy będą tak dobre widoki jak tutaj, ale pięknie, jest pięknie. Jakiś cud. No nie, kto by przypuszczał? Prawie u szczytu. Wiecie, że można spotkać tutaj leżące, pasące się owieczki. Skąd one się tu wzięły? I kto je tutaj znajdzie? Takie pytania egzystencjalne pozostają bez odpowiedzi. Idę dalej. Głowa mała. No nie wyobrażam sobie, żeby właściciel tych owiec po prostu wchodził tutaj po skałach godzinę czasu, żeby te 3 owce znaleźć. Niesamowite. Z drugiej strony można by powiedzieć, że jest to Norwegia i nie powinno dziwić, że owce są wszędzie, czy to na ulicy, czy na szczytach gór, albo na takich zboczach skalistych jak właśnie to. Ale okej. Skoro im tu dobrze, niech i tak będzie. Dobrze, przede mną chyba coraz bliżej do wierzchołka zaczynają się te Stone of Wishes, piramidki kamienne. Jest ich coraz więcej, a na samym szczycie widzę
Tam wyżej widzę chyba największą. Myślałem, że ta właśnie tutaj jest największa, ale cały czas jest do szczytu jeszcze ze 100 metrów. Także, no wiecie. A przepraszam, że tak się spytam. Dlaczego wy nie z przodu, tylko z tyłu? Bo Tomek nas poprosił, żebyśmy zaczekali na Dawida jednak. I pojechał po niego i wyruszyliśmy po 17 dopiero. A ja za 5:17, nie? Ruszyłem. I Cię kocha. Jeszcze nie doszedłem do niej. Kocha. Albo minąłem. Nie, raczej. nie minąłeś się. Widzieliśmy cię z nią na podejściu. Jak chcesz, to zaczekaj na Dawida, a my lecimy do Lochy. Za dziurką. Okej, dojdzie. Ale numer. Mijam kolejną piramidkę kamienną. Większą ode mnie zresztą. Ale co ciekawe, to cały czas nie koniec, to cały czas nie szczyt. Jak tak popatrzeć tam, to myślę, że jeszcze z pół kilometra już po bardziej wypłaszczonym grzbiecie góry trzeba iść, żeby dojść do tego najwyższego punktu. Także cały czas droga przede mną. W sumie z tego, co słyszałem, droga od tej restauracji, od tego parkingu do samego miejsca zaklinowanego kamienia może zająć 3-3,5 godziny, także teraz rozumiem. Tam też widzę piramidki kamienne, no to idę w tamtym kierunku. Tak, tak, przyjaciel. Og jeg setter stor pris på det. In en tanker. Ja, selvfølgelig. Jeg må si det. Og jeg mistet veien dit. Og jeg gikk der. Ja, men du vet, du håller på filmer hele tiden. Det där är normalt. Ja. Vet du. Han sa att du filmer hele tiden, du mistet. Okay. Han var bekymrad för det här, så fordi han visste inte du var så. Okej, men på andre side, det kommer superproduksjon. Neste Ja, som vanligt, ja. Det Kanskje det veien. är en stor grund, ja. Skjønner du veien? Det är inte så vanskligt. Ja, det kommer folk. Okej, endelig. Men där är märkt. Ja, ja, det står. Moment, ja, det är första gången här på Skerakbolten. Ja. Ja. Men han sa, no, och det därför. Okej, historisk moment. Jeg tror at du er bekymret. Jeg har ikke Samtidigt. Jeg tror det er ingen tvil om det. Jeg synes nesten. Wow, jag ser att du är helt säker. Tak, jak szyld pokazuje, mamy 6,7 km, o nie, przepraszam, 0,3 do Skerak-Bolten, do tego kamienia, a 6,7 do schroniska, które później będzie następnym naszym celem dzisiejszej wycieczki i tam będziemy właśnie nocowali. Także idziemy na razie na kamień zakleszczony, zaklinowany nad tym klifem, nad tym urwiskiem z widokiem na fjord, na Lysefjord. No i cóż, można łatwo zabłądzić. Poszliśmy w złym kierunku, bo te szyldy, które właśnie przed chwilą patrzyliśmy, jakby w różnych kierunkach pokazują różne szlaki, a trzeba było po prostu wejść w tą szczelinę, co właśnie wchodzimy, szczelina taka niepozorna, ale właśnie jedyne dojście do tego, do tego słynnego kamienia. Także idziemy szczeliną. O, po głazach trzeba się trochę poprzedzierać, tutaj trochę na tyłku, trochę trzeba popatrzeć, gdzie nogę postawić, ale idziemy. Zbliżamy się do kamienia. Pierwszy śmiałek z naszej grupy już jest, już tam stoi Tomek, ale po kolei.
Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Czy jest naprawdę, czy to jest miejsce dla każdego, czy tylko dla nielicznych, czy dla wybrańców. Można powiedzieć, dojście do tego jest takie jak widać. Płynie strumyk, wielkie głazy, kamole. Oczywiście trzeba uważać, żeby się nie skąpać, żeby nogi nie skręcić albo coś takiego, ale im bliżej kamienia, tym ciekawiej to wygląda. A faktycznie panorama za kamieniem niesamowita. Przepraszam, ale muszę patrzeć też w dół na te kamienie, gdzie stąpam, żeby mnie wdepnął pomiędzy jakieś. Jest trochę pod słońce, ale proszę bardzo, Tomek jest pozdrów Kołczeba. Niestety, przepływająca pod moimi stopami woda skutecznie zagłuszyła Tomka, który pozdrawia swoje dzieci, Ninę i Mikołajka. To jest pod słońce fotka, także podam tylko, że jesteśmy na wysokości 984 metry nad poziomem morza i oficjalnie nikt nie zginął spadając z tego kamienia. Niemniej jednak odnotowano kilkanaście wypadków śmiertelnych wśród miłośników sportów ekstremalnych typu base jumping, którzy często korzystają z klifów przy wzgórzu Sierak. Faktycznie to nie dla każdego miejsce. Kamień Sierak Bolton, który widzicie tam, no, Tomek wchodzi bez problemu, Gosia nie wchodzi. Przepaść jest olbrzymia w życiu. Nie byłem nad taką przepaścią i jeszcze bez zabezpieczenia, także robi wrażenie. Aż jak pomyślę tylko, że ten kamień jakby był mokry, to tam nie problem, po prostu się ześliznąć. Musi dołożyć. Nie, ja tego nie chcę widzieć. Jak Tomasz? Ja pierdolę. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w tym legendarnym miejscu. Kamień jest właśnie za mną, metr ode mnie. I szczerze mówiąc, nie jest to dla każdego. To co widzę po tej stronie, lepiej nie patrzeć w dół, bo tu jest przepaść kilkaset metrów w dół i nie chcę nawet myśleć, co by się stało, jakby ktoś się pośliznął wchodząc na ten kamień. Okej, ale cel wykonany, cel osiągnięty, Sierak Bolton. Tak, tutaj możemy sobie przerwę zrobić i coś zjeść. Kuchenka, kawa, herbata. Fotki ok, można sobie zrobić nawet tutaj i wcale nie trzeba ryzykować tego kroku tam, bo może być to ostatni krok w Twoim życiu, pamiętaj. Także na pewno przy ładnej pogodzie to robić. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, być może z Norwegii, a być może z innych części świata, także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!